Na program zaprasza sponsor, właściciel portalu skionline.pl z wyjazdami, ubezpieczeniami i informacjami. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie z centrum dużego, bardzo dużego miasta, jakim jest Innsbruck, stolica Tyrolu. No dobrze, ale co robię w centrum miasta w butach narciarskich i z nartami? No oczywiście wybieram się na narty. Dzisiaj przede mną, a właściwie przed nami, czyli przede mną i przed Wami dwa ośrodki narciarskie, w których jeszcze nie jeździłem, czyli 2 razy przeżyję mój pierwszy raz. Pierwszy to Nordkette, niewielki ośrodek narciarski położony nad Innsbruckiem, nad pasmem, nad łańcuchem górskim Nordkette, który zawsze widzicie jadąc w kierunku na przykład Włoch czy innych ośrodków narciarskich w Tyrolu. Drugi ośrodek narciarski, też koło niego przejeżdżacie. Niedaleko tego ośrodka jest m.in. znana skocznia Bergizel. Przejeżdżacie koło tego ośrodka jadąc do Włoch lub na przykład na lodowiec Sztubaj. To ośrodek Pacer-Kofel, w którym to, czy na trasach którego to w 1976 roku Franz Klammer odniósł swój największy sukces w życiu, który sprawił, że został legendą narciarstwa alpejskiego już na całe życie i za życia, czyli wygrał zjazd na olimpiadzie. Jak to wszystko wygląda? Zaraz się o tym przekonacie. Ja na razie mam krótki spacer do kolejki, która wywiezie mnie gdzie? No nie bezpośrednio na Nordkette, ale w kierunku kolejnej kolejki, którą wyjadę w kierunku kolejnej kolejki. Tak to będzie trochę skomplikowane dzisiaj. Zapraszam do oglądania tego odcinka. Przede mną Nordkette, tam gdzieś u góry widać stację kolejki. Ja natomiast teraz muszę przejść jakieś, nie wiem, 200-250 metrów do dolnej stacji pociągu, którą przejadę pod kolej gondolową, która już wywiezie mnie na tereny narciarskie. Tu aktualnie oprócz pałacu, który widzicie, są przygotowania do Sylwestra. Jutro będę żegnał stary rok, za którym specjalnie nie będę tęsknił. Proszę bardzo, przede mną stacja kolejki, która znajduje się pod ziemią. Zaraz tylko wsiądę i pojadę w kierunku gondoli. Teraz ruchome schody. Zaraz sprawdzimy, czy skipas Ski Plus City działa odpowiednio. Powinien mnie tutaj wpuścić. A czy tak będzie? Patrzcie, ile narciarzy. Zobaczcie, ilu narciarzy.
Witam na Nordkette, w ośrodku narciarskim Nordkette. Szczyt jest tam, szczyt. Stacja górna kolejki tak naprawdę, bo cały łańcuch nazywa się Nordkette i od tego łańcucha też wzięła się nazwa ośrodka. Ośrodek nie jest duży, mamy tu do dyspozycji dwie dwuosobowe kanapy, dywan i już. Trasy na Nordkette nie są być może jakieś oszałamiające, natomiast widoki tu robią coś fantastycznego. Atmosfera jest rewelacyjna i mogą nogi się troszeczkę uginać, bo perspektywa jest niesamowita. Tutaj perspektywa miasta, doliny robi robotę. A, jeszcze ważna rzecz, jeździmy tu tylko po śniegu, który spadł nam z nieba. Do tego jeszcze latające samoloty, jedne wyżej, inne niżej, te co lądują lub startują z Innsbrucka. A ja jadę na kolejną trasę, która chyba też ma kolor czarny, a ekspozycja potęguje wrażenie tego, że jest tu stromo, a nawet bardzo stromo. Do tego dochodzi jeszcze naturalny śnieg, którego jest, delikatnie rzecz biorąc, mało. Ale co, my nie damy rady? Nie lubię tego dźwięku ani tego widoku, jak śmigłowiec koloru żółtego gdzieś leci. Dobra. Na razie zadbajmy o własne bezpieczeństwo, bo śnieg jest tu typowo wiosenny dzisiaj, więc trzeba uważać, żeby nie zjechać na tyłku. Od dołu lepiej to wygląda i widać, ile jeszcze kamieni wystaje, jak mało jest tego śniegu. No szkoda. Dobra, pierwsza ścianka zaliczona, teraz druga. Tak a propos, serduszko boli. No powiem wam. Harakiri to luzik przy tym. Ciekawy jestem, ile to ma procent albo stopni. No powiem wam, że jest to trasa wysokoprocentowa. Krótki raport z mniej więcej środka trasy. Podzielę się z wami wrażeniami, że jest tutaj bardzo stromo. I ciekawy jestem, jakie to będzie, jak ta trasa będzie się miała w odniesieniu na przykład do Harakiri. Ale jedna rzecz, Harakiri jest ratrakowana. Ta trasa nie jest ratrakowana, to jest ski ruta. Tędy po prostu wolno jeździć
I tyle. Są muldy, czasami kamienie, czasami kosodrzewina. Jak za starych czasów w Szczyrku. Dokładnie 50 minut zajęło mi przejechanie z północnej na południową część Innsbrucka, czyli spod Nordkette pod Patscherkofel. A tu jest nowa gondola, bo została wybudowana parę lat temu. Musiałbym sprawdzić. Jak znajdę informację, to gdzieś tutaj na dole napiszę. I ruszamy na tereny olimpijskie. Nie mam zbyt wiele czasu, ale mam nadzieję, że coś mi się uda ogarnąć dla Was i dla siebie. Zaraz wszystko się dowiemy. Nowocześnie to wygląda. Spróbuję się zorientować co i jak. Jak przystało na Jacka, nie będzie korzystał z windy, tylko zasuwa po schodach, przy okazji rozpoznając teren. Na dole jest sklep Intersportu, jest wypożyczalnia, jest szkoła narciarska, a u góry też sklep Intersportu, kasy, trasy narciarskie, proszę bardzo. No i oczywiście dolna stacja gondoli. Idę po mapkę, wsiadam do gondoli i widzimy się za chwilę. – 1965 metrów nad poziomem morza. Górna stacja nowoczesnej gondoli Patscherkofel. Do szczytu jeszcze kawałek, ale tu zaczyna się prawdziwa zabawa. Jak można inaczej zacząć zwiedzanie tej górki, tych tras narciarskich, jak nie od czarnej trasy Weltcup. To przepiękny widok za mną tutaj na Dolinę Stubaj, Serles ośrodek, tam gdzieś w oddali lodowiec Stubaj, z tej strony za mną Innsbruck, a pode mną no dobra trasa do tego, aby sprawdzić, jak trzymają dzisiaj moje krawędzie. Zapraszam! Krótka przerwa na parę słów związanych z tutejszymi trasami. No powiem Wam, że tu nie ma miękkiej gry. Oj nie. Jak spotkam Franca, a jest taka szansa, że spotkam go za 3 miesiące, tak, za 3 miesiące, to no jeszcze raz uścisnę mu jeszcze mocniej dłoń, bo jeżeli on tu zjechał
Na Fischerkach zresztą, RC4. Ale w jakże innych warunkach, gdzie nie było ratraków, gdzie trasę przygotowywali żołnierze, wojsko odbijało trasę, gdzie nie było takich zabezpieczeń jak teraz. No powiem wam, trzeba mieć, jak to mówi Zosia, niezłą odklejkę w głowie, żeby coś takiego przejechać. No jest co tutaj jechać, jest co skręcać, jest gdzie walczyć. A co jeszcze? Co jeszcze o tej trasie? Dzisiaj warunki. Śniegu sporo, natomiast powiem wam, że większość jest to śnieg techniczny przygotowany przez armatki, więc jest bardzo twardo. Jeżeli byście się wybierali, zresztą zawsze to podkreślam, musicie przygotować narty w serwisie, bo powiem wam, że dzisiaj jest tu jak na łyżwach. To znaczy nie w sensie, że jest lód, tylko jest bardzo, bardzo zbity, twardy śnieg.